W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o konferencji w Jałcie, jaka odbyła się w lutym 1945 roku. To była najważniejsza konferencja z udziałem przywódców trzech wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Dowiecie się, jakie były postanowienia tej konferencji i jak długo obowiązywały. Było przedpołudnie 4 lutego 1945 roku, gdy członkowie trzech delegacji przybyli do Pałacu Białego w Liwadii, niedaleko krymskiej Jałty. To właśnie tam miała zacząć się kolejna konferencja trzech wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego. Wśród przybyłych gości byli amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przywódca Związku Sowieckiego Józef Stalin. W porządku obrad konferencji znalazły się m.in. sprawy dotyczące powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych, podziału hitlerowskich Niemiec na strefy okupacyjne, sprawa przystąpienia Związku Sowieckiego do wojny z Japonią oraz sprawy polskie. Tamtego dnia Jałta była najbardziej chronionym miejscem w całym Związku Sowieckim. Już kilka tygodni wcześniej sowieckie władze wysłały w rejon Jałty kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, którzy zajęli się usuwaniem min i udrażnianiem drogi wiodącej do odległego o ponad 130 km lotniska w Sakki, gdzie miały wylądować delegacje. Potem trzeba było przygotować obiekty, w których przybyłe na konferencję delegacje miały zostać rozlokowane. W tym celu strona sowiecka dokonała ich pobieżnego remontu, nie zapominając o zainstalowaniu ukrytych mikrofonów, aby móc podsłuchiwać w czasie konferencji kuchenne rozmowy Brytyjczyków i Amerykanów. Z najlepszych moskiewskich hoteli zwieziono również służbę, która miała usługiwać przybyłym gościom. Ale pomimo tego Brytyjczycy i Amerykanie sami postanowili zadbać o swój komfort. Amerykanie przysłali w tym celu okręt sił desantowych USS Catoctin, na pokładzie którego znajdowało się praktycznie wszystko, włącznie z ulubionym jedzeniem amerykańskiego prezydenta i obsługą medyczną na wypadek pogorszenia się jego stanu zdrowia. Nie inaczej postąpili Brytyjczycy, którzy przysłali luksusowy liniowiec Franconia, aby ten mógł zapewnić wygodę brytyjskiej delegacji. Docenił to później sam Churchill, który 3 ostatnie noce w czasie jałtańskiej konferencji wolał spędzić na brytyjskim liniowcu. Zresztą nie bez powodu. Ociekające złotem pałace krymskiego kurortu okazały się pełne szczurów i pluskiew. Do tego wszystkiego doszedł jeszcze brak wystarczającej ilości łazienek, zimna woda w kranie i, jak to ujął potem Churchill, ich zimne i tłuste dania. Dla przybyłych do Jałty Brytyjczyków i Amerykanów najważniejsze było zachowanie jedności obozu alianckiego w obliczu nadal trwającej wojny. Jednak dla Roosevelta równie ważne było ziszczenie się jego antyimperialnego planu po zakończeniu wojny, dzięki któremu zamierzał on przejść do historii. Ten plan był w istocie wymierzony w interesy Wielkiej Brytanii, która po wojnie, w ocenie Roosevelta, nie powinna powrócić do swojego stanu posiadania sprzed wojny. To właśnie z tego powodu amerykański prezydent, pomimo amerykańsko-brytyjskiego sojuszu, postanowił zdystansować się wobec zamierzeń Churchilla. Roosevelt liczył też na to, że w
czasie konferencji w Jałcie uda mu się wciągnąć Stalina do realizacji swojego antyimperialnego planu. Krótko mówiąc, Roosevelt był przekonany, że w tej sprawie zyska mocne poparcie sowieckiego dyktatora, który, jak sądził, będzie musiał zderzyć się z Churchillem. To właśnie dlatego Roosevelt postanowił przyjąć w Jałcie rolę kogoś, kto będzie swoistym rozjemcą pomiędzy nimi. Priorytet alianckiej jedności był również ważny dla Winstona Churchilla. Jednak Churchill zupełnie nie zauważał zmiany podejścia Roosevelta do interesów brytyjskiego imperium. Brytyjski premier nie mógł zatem wiedzieć tego, że nie będzie miał sojusznika w czasie tej konferencji. Krótko mówiąc, strategia Churchilla w Jałcie została zbudowana na całkowicie błędnej ocenie zarówno Roosevelta, jak i Stalina. Z kolei dla sowieckiego dyktatora konferencja w Jałcie miała służyć jedynie uwiarygodnieniu jego planów, które sprowadzały się do poszerzenia sowieckiej strefy wpływów. Stalin uważał poza tym, że ten, kto okupuje dane terytorium, narzuca mu także swój ustrój. Takie założenie sowieckiego dyktatora sprawiło, że wszystkie prowadzone w Jałcie rozmowy przebiegały pod jego dyktando. Stalinowi pomogły w tym zamontowane w siedzibach Churchilla i Roosevelta podsłuchy. To właśnie dzięki nim dowiedział się o poważnych rozbieżnościach, jakie istnieją pomiędzy Churchillem a Rooseveltem. Trwająca 7 dni konferencja w Jałcie składała się z 8 posiedzeń plenarnych. Były one przerywane posiłkami, toastami i licznymi dygresjami uczestników. Wiele z nich weszło potem na trwałe do historii światowej dyplomacji. 11 lutego 1945 roku, ostatniego dnia konferencji, jej uczestnicy postanowili spisać wszystkie ustalenia w 6-punktowym dokumencie końcowym. Pierwszy z tych punktów mówił o tym, że konferencja założycielska ONZ zostanie zwołana pomiędzy kwietniem a czerwcem 1945 roku. W punkcie tym wspomniano również o tym, że Związek Sowiecki będzie miał w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ aż 3 głosy. Drugi punkt wspomnianego dokumentu mówił o tym, że 2-3 miesiące po kapitulacji III Rzeszy Związek Sowiecki przystąpi do wojny z Japonią. W zamian za to Sowieci mieli otrzymać Wyspy Kurylskie i południową część Sachalinu, które należały wówczas do Japonii. Trzeci punkt tego dokumentu w całości odnosił się do Polski. Mówił między innymi o tym, że granica Polski na wschodzie będzie przebiegała wzdłuż linii Kerzona, a jako rekompensatę utraconych ziem na rzecz Związku Sowieckiego Polska otrzyma niemieckie tereny na północy i zachodzie, co jak zaznaczono ostatecznie uzgodnione zostanie z przyszłym polskim rządem. Ten, jak zapisano w dokumencie, będzie składał się z przedstawicieli PKWN, a także z przedstawicieli sił demokratycznych. Jak zapisano w tym punkcie, nowy polski rząd przeprowadzi w kraju wolne wybory. Czwarty punkt wspomnianego dokumentu dotyczył Jugosławii. Komunikowano w nim, że mocarstwa alianckie przyjmują z zadowoleniem powstanie rządu jedności Jugosławii, który został utworzony w wyniku porozumienia Josipa Broz Tito z premierem emigracyjnego jugosłowiańskiego rządu Iwanem Subasiciem. W punkcie 5 mocarstwa zadeklarowały wolę pomocy krajom uzależnionym od państw osi w rozwiązaniu ich problemów politycznych i gospodarczych, a także w utworzeniu rządów, które będą reprezentatywne dla ich społeczeństw.
Szósty punkt jałtańskiego dokumentu końcowego odnosił się do Francji. Komunikowano w nim, że Francja będzie partycypowała w okupacji Niemiec, otrzymując własną strefę okupacyjną, która zostanie wydzielona z brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej. W punkcie tym była również mowa o wojennych reparacjach od Niemiec, z których połowa miała przypaść Związkowi Sowieckiemu. Jak zapisano w nim, na potrzeby tych reparacji dokonany zostanie demontaż niemieckiego przemysłu i wykorzystana zostanie niemiecka siła robocza. Największą uwagę uczestników konferencji w Jałcie wzbudziła sprawa polska. Poświęcono jej bowiem aż 7 z 8 posiedzeń plenarnych. Było tak dlatego, że sprawa polska była najważniejszą sprawą dla samego Stalina. Sowieckiemu dyktatorowi zależało na ostatecznym wytyczeniu powojennych granic Polski. Wprawdzie już w czasie konferencji w Teheranie zadecydowano o przesunięciu wschodniej granicy Polski na linię Kerzona i rekompensacie z tego tytułu w postaci przesunięcia granicy zachodniej Polski na linię Odry, ale dla wszystkich stron było jasne, że sprawa ta musi jeszcze raz zostać omówiona. Tyle tylko, że Stalin, przystępując do jej omawiania, był już w znacznie lepszej sytuacji niż było to w Teheranie. Jego Armia Czerwona zajęła bowiem prawie całe terytorium przedwojennej Polski. I to on mógł teraz dyktować warunki w sprawie polskich granic. To właśnie dlatego Stalin zbył próbę dyskusji w sprawie zachodniej granicy Polski. Najwięcej czasu spośród polskich spraw zajęła uczestnikom konferencji w Jałcie sprawa nowego polskiego rządu. Wprawdzie Roosevelt i Churchill nadal uznawali polski rząd w Londynie, ale w trakcie obrad dokonali radykalnej wolty w tym zakresie. Otóż obaj zgodzili się zaakceptować zgłoszony przez Stalina pomysł stworzenia rządu jedności narodowej, który miał powstać na bazie PKWN, do którego postanowiono dokoptować grupę polityków skupionych wokół byłego polskiego premiera Stanisława Mikołajczyka. Dla Churchilla i Roosevelta o wiele ważniejszą kwestią od nowego polskiego rządu okazała się sprawa przeprowadzenia w Polsce wolnych, demokratycznych wyborów. W rezultacie dyskusji na ten temat Stalin zgodził się na wprowadzenie zapisu w dokumencie końcowym mówiącego o przeprowadzeniu w Polsce wolnych i nieskrępowanych wyborów z udziałem wszystkich partii demokratycznych i antyfaszystowskich. Ale Stalin dobrze wiedział, że taki zapis będzie mógł zinterpretować w dowolny sposób. Gdy admirał William Leahy zwrócił Rooseveltowi uwagę, że w zasadzie wszystkie końcowe postanowienia w sprawie Polski Sowieci będą mogli interpretować w taki sposób, jaki będzie im wygodny, Roosevelt skwitował to słowami: wiem, ale to wszystko, co w tej chwili mogę zrobić dla Polski. Tak naprawdę uzgodnienia dokonane w czasie konferencji w Jałcie w aspekcie prawa międzynarodowego nie miały żadnej wartości. Nie mogły więc obowiązywać. Wiedzieli o tym dobrze zarówno Churchill, jak i Roosevelt. Obaj sądzili jednak, że o nowym powojennym porządku w Europie zadecyduje specjalna konferencja pokojowa, jaką zwołają po zakończeniu wojny. Ich sposób myślenia w istocie nie odbiegał od schematów politycznego myślenia, jaki obowiązywał w tamtych czasach. Za to Stalin rozumował zupełnie inaczej. Dla niego jałtańskie ustalenia ostatecznie przesądzały o nowym porządku w Europie. Nie oznaczało to wcale, że sowiecki dyktator będzie się ich literalnie trzymał. Wręcz przeciwnie. Stalin definiował je po swojemu.
Tak było między innymi w przypadku wolnych, nieskrępowanych wyborów, jakie miały zostać przeprowadzone w powojennej Polsce. W gruncie rzeczy nigdzie nie zapisano, jak należy rozumieć te wybory. Dla Stalina najważniejsze było to, aby te wybory legitymizowały sowiecki system, który miał zostać w Polsce zainstalowany. Tak czy inaczej, postanowienia konferencji w Jałcie, pomimo tego, że nie zostały przyjęte zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego, ani nie zostały ratyfikowane, stały się fundamentem nowego porządku w Europie. Dopiero gdy w 1989 roku zaczęła się Europejska Wiosna Ludów, ten porządek zaczął być demontowany. I trudno jest przekonywująco odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak było. W moim następnym filmie opowiem Państwu o Oskarze Schindlerze, niemieckim przedsiębiorcy, który stał się symbolem ratowania Żydów przed zagładą. Dowiecie się, co w tej historii jest prawdą, a co jest mitem. Ten film zatytułowałem Sekrety Oskara Schindlera. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Państwa liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Jus Memorie, czyli prawo pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Jus Memorie jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.